Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Z tej strony Piotrek, kanał Living in a Van. Dzisiejszym bohaterem naszego odcinka będzie no właśnie nic innego jak to okienko, które tutaj widzicie na krzesełku wchodzącym w kadr. No nie ma lepszej możliwości wyeksponowania w tej chwili tego okna, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, po co, do czego to okno zostało stworzone. Problem w tym, że niemal każdy wyjazd letni może być niezwykle, mówiąc wprost, dosłownie upierdliwym wyjazdem, ze względu na to, że w środku robi nam się piekarnik. Jeżeli nie zadbamy o to, by w samochodzie zrobiło się nam chłodno, no to niestety, ale będziemy przenosić stale swoje życie na zewnątrz, poza pojazd i będziemy przechodzić bardzo ciężkie poranki, a to jest najgorsze na wyjazdach, ponieważ wieczorem bawimy się z ludźmi, których poznajemy na polach kempingowych, bądź też po prostu siedzimy dłużej przy ognisku, przy grillu, no i rano chcielibyśmy pospać, ale nie możemy pospać, ponieważ już od godziny 7-8 w środku w samochodzie robi się bardzo gorąco. No i tutaj z pomocą przychodzą nam takie wynalazki jak moskitiera w drzwi, jak najbardziej, jak okna środkowego rzędu przesuwne, które umożliwiają wymuszenie już jakiejś cyrkulacji w samochodzie, jak najbardziej. Ale to, co zauważyłem i to, co sam praktykuję, to spanie tyłem, głową w stronę klapy bagażnika. I właśnie w tamtym miejscu tworzy się poduszka ciepłego powietrza, które nie pracuje, ono się nie porusza, nawet w sytuacji otwartych wszystkich okien, no i w tej chwili u mnie otwartego szyberdachu. Niestety, ale to nie działa. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi to okno, które umożliwia otwarcie jednej strony, jednego skrzydła oraz drugiego skrzydła, ponieważ dwa te skrzydła są niezależnie od siebie, zobaczcie, ruchome. I to jest właśnie fantastyczne, że ktoś wykonał kawał dobrej roboty, wykorzystując w pełni potencjał tego okna. Jedno skrzydło po zainstalowaniu tego okna w samochodzie umożliwia nam jazdę dosłownie na zimnym łokciu, gdy podróżujemy, gdy mamy pasażerów z tyłu i oni mogą sobie swobodnie to okno uchylić, wyjrzeć na zewnątrz, zobaczyć co się dzieje, przewietrzyć się, w ten sposób wymusić cyrkulację w samochodzie. Mało tego, każdorazowo chcąc otworzyć, zamknąć okno, musiałem wstawać z łóżka, żeby do tego okna środkowego rzędu sięgnąć, żeby je przysunąć, rozsunąć. No i okno, na które ja mam wpływ bezpośrednio, przy łóżku, tam gdzie śpię, na wyciągnięcie ręki, mogę je otworzyć, zamknąć dowolnie, w danym momencie, tak jak chcę. Na filmie przedstawiam Wam dwa warianty. Wariant lewy i prawy tego okna. Ja w tej chwili trzymam wariant prawy. Rama aluminiowa wykonana bez zastrzeżeń. Powiem Wam, że jak dla mnie no jest to fabryka. To jest okno, które będzie zainstalowane właśnie u mnie w busie. I zobaczycie sam proces instalacji wraz z pełną prezentacją użytkową tego okna właśnie w tym odcinku. Możecie też uzyskać te okna w wersjach innych kolorystycznie, czyli na przykład szyby zielone. Nie wiem, czy występują inne. Wszystko może się dynamicznie zmieniać, dlatego zachęcam Was, jeżeli jesteście zainteresowani instalacją takiego okna u siebie, do kontaktu z osobą, która zajmuje się produkcją czy sprzedażą tych okien. Link macie oraz dane kontaktowe w opisie. No ja Was osobiście mogę zachęcić tylko w ten sposób, jako osoba, która trzyma to okno w tej chwili w rękach, że jeżeli sięgacie po ten produkt, to sięgacie po produkt pełnowartościowy, gdzie widać, że szyby są certyfikowane, homologowane. Jest homologacja E17. Firma Safe Glass wykonuje te szyby, także nie musicie się martwić o to, że są to jakieś szyby zainstalowane domowe, tylko są to szyby samochodowe, także wszystko tutaj jest wykonane jak należy. No i cóż, no zapraszam Was do drugiej części tego odcinka, czyli już prezentacja z montażu tego okna.
u mnie niestety nie jest tak łatwo, jak przypuszczałem. Cały czas podczas przeciągania sznurka rozjeżdża mi się ten punkt, więc on jest bardzo ważny, kluczowy nawet powiedziałbym. I jeżeli macie pękniętą uszczelkę, to najpierw albo ją zwulkanizujcie jakoś. Nie mam pojęcia, co możecie zrobić. Jeżeli macie z klinem, to włożyć fragment klina albo jakiegoś innego elementu. Dobrze, jest folia zabezpieczająca. Dobra, wszystko się zgadza. W tym miejscu. Dobra. No dobra, słuchajcie, brudna szyba, ale tak to wygląda. No i już jest troszkę tej prywatności. Zobaczmy, jak to wygląda od zewnątrz. Już są to pasujące do reszty, nie tak jak wcześniej. No i już coraz ciężej cokolwiek zobaczyć w środku, prawda? Dużo więcej odbicia niż treści zawartej w busie widocznej, ale do tego jeszcze dojdzie kratownica i będzie już wtedy tak jak tutaj, że wzrok ciężko jest się skoncentrować na tym, co jest we wnętrzu, także jak się człowiek przyjrzy, to może coś zobaczy, ale jest to wtedy trzeba działać już z premedytacją. I tym oto sposobem minął ponad tydzień od momentu instalacji tego okna. Zresztą niełatwej instalacji ze względu na tą zerwaną uszczelkę. Już wszystkiego nie pokazywałem, ale nacierpiałem się sporo i prób. Łącznie może było z 4. Natomiast udało się zainstalować to okno i przeszło naprawdę mocny test. Co mam na myśli, mówiąc mocny test? Otóż pojechało ze mną na poszukiwania w Wilczym Szańcu, gdzie przede wszystkim człowiek dostaje w kość podczas różnorakich działań. No i właśnie od piątku do niedzieli trwał ten wyjazd. W niedzielę przyszedł czas relaksu. No i tak jak myślałem, a raczej byłem przekonany, że to okno będzie istotnym oknem, ważnym oknem w tym samochodzie. Tak, okazało się jednego bardzo wietrznego wieczora, gdzie stałem na skraju takiego pola, takiej łąki. Przede mną 3 do 5 metrów dalej było jezioro, gdzie panował straszny wiatr i ten wiatr napierał akurat na busa od strony tego okna. Okazało się, że to okno na tyle zdało egzamin i możliwość jego rozszczelnienia, wpuszczenia tego powietrza, które generowało cyrkulację wraz z szyberdachem, który znajduje się w wysokim dachu, że no, zaważyło na decyzji, i mówię to z pełną odpowiedzialnością i z pełną uczciwością, że jest to najważniejsze okno w tej chwili w tym samochodzie, jeśli chodzi o kwestie bytowe, nie kwestie wykorzystywania go do jazdy, podczas jazdy, by wymusić jakiś obieg powietrza, bo tego jeszcze uczciwie się przyznaję, nie próbowałem. Natomiast możliwość rozłożenia kanapy w stronę pełnego jakiegoś krajobrazów, widoku, możliwość siedzenia na tej kanapie, która jest odwracana tyłem do kierunku jazdy, żeby sobie podziwiać ten piękny pejzaż, i możliwość przy tym otwarcia tego okna akurat tej części, w tym momencie, w którym siedzę sobie na tej kanapie, zresztą widzicie oparcie teraz tam, gdzie znajduje się ten kocyk, jest po prostu bezbłędne i jest, uważam, niezbędne. Pierwsza sprawa. Połówka, która jest według mnie niezbędna przy spaniu latem, to jest ta część. Ja z niej praktycznie nie korzystałem, siedząc tyłem do kierunku jazdy. Natomiast śpiąc, faktycznie uchylając sobie delikatnie to okno, jedyną przeszkodą, jaka w tym jest, to robactwo w miejscu, w którym stoimy, więc warto pomyśleć o jakiejś moskitierce. Natomiast rozszczelniając to okno delikatnie, słuchajcie, rano nie było problemu, jak wychodziło słońce, z tym, żebym ja się czuł w tym samochodzie jak w piekarniku. To nagminnie występowało dotychczas, gdy tego okna nie było i nie było praktycznie na to jakiegoś lepszego sposobu. Ale można by przyjąć, że przecież dostałem to okno w prezencie i że robię reklamę, ponieważ dostałem coś, co kosztuje 1000 czy więcej złotych, dlatego zostałem przekupiony. Z tym, że nawet jeżeli bym dostał to okno za darmo, a nadawałoby się do niczego, to na pewno bym Wam wydał taką opinię, że jest do niczego, albo po prostu nie godząc w
producenta czy sprzedającego zwróciłbym jemu to okno, informując go o tym, że jest to badziew. Ale tak nie jest, bo to okno zwyczajnie jest zajebiste. Kontakt do osoby, która handluje tymi oknami, znajdziecie w opisie. Ja z całym przekonaniem i z pełną mocą postaram się, by ta osoba sprzedała tych okien jak najwięcej, dlatego że wiem, że jeśli sprzeda 100 osobom 100 takich okien, to na pewno 90 albo więcej osób będzie z nich zadowolonych. Zapraszam Was do sekcji komentarzy i na przykład do łapek w górę, a do subskrypcji z dzwoneczkiem, no to już w ogóle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!